Pięknie poszło i jest super. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pogadamy o tym, co tam w świecie komiksów, horrorów. Tak, rzeczywiście kilka jeszcze innych spraw, kilka gier będzie przenoszonych na ekran w świecie Terminatorów. No i oczywiście niestety będzie cykl PESEL-u nie oszukasz, więc o tym sobie pomówimy. Krótko mówiąc, co tam w Hormudzie, panie i panowie. Witam bardzo serdecznie. Wiktor Z. Cześć Marcinie, jak życie? Bardzo dobrze. Że tutaj widzicie, troszeczkę nabyłem, kupiłem 45 filmów. Tak, zdarza się po prostu, no ale słuchajcie, jak idziesz do sklepu charytatywnego, no i nagle się okazuje, że za 15 filmów, akurat tak kupiłem, za 15 filmów płaci się 10 euro, no to oczywiście inaczej być panie, że nie może. A co to jak ta ostrość tak szaleje, co ta kamera? Przecież jest zablokowana, miało być wszystko w porządku, no ale jak zawsze, wiadomo, jak to jest. Słuchajcie, tematów dzisiaj oczywiście, jak mówię wcześniej, nie zabraknie. Pomówimy sobie troszeczkę o tym, co tam Disney ogłosił podczas D23. Będzie kilka słów na temat nowego filmu, czyli Deadpool i Wolverine. Będzie o Plastic Manie od DC. Tak, jak najbardziej coraz więcej wiemy rzeczy na ten temat. Coraz więcej klaruje się również na temat The Boys, ostatniego finałowego sezonu właściwie. Netflix dał zielone światło animacji Pogromcy Duchów, właściwie z tamtego wszechświata, uniwersum. Eternal Champions, bijatyka od Segi, również najprawdopodobniej trafi do kin, panie i panowie, a Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o prawie autorskim. O tym sobie też pomówimy, dwa słowa zamienimy. No niestety będzie cykl, jak już mówiłem, czyli PESEL-u nie oszuka, czyli odeszli od nas Alain Delon, a także Gina Rowlands, panie i panowie. No i dzisiaj będzie bardzo duży cykl, kiedy to pomówimy o filmach, że tak powiem, grozy, straszakach, ponieważ po filmie Obcy Romulus jest pomysł, ażeby nakręcić Obcy kontra Predator 3. O tym będzie oczywiście kilka słów. Będzie o tym, że Pełzająca Śmierć 2 powstanie, czyli aligatory w mieście. Będzie oczywiście o potworze z Czarnej Laguny Jamesa Wana. Mówiłem o tym, że jakiś czas temu, już kilka miesięcy temu, ale teraz rzeczywiście coraz więcej informacji na temat tego mamy. No i clue dzisiejszego odcinka będzie Terminator. James Cameron robi nowego Terminatora. Mam mieszane uczucia, bo on już przy ostatnim się za bardzo mieszał, ale o tym, że rzeczywiście będzie za chwilę. Zaraz zobaczymy, co tutaj powiecie. Hej Marcinie, panie i panowie, właśnie widziałem, że 1 października Warner wypuszcza Freddy'ego w wersji 4K. Co ty na to? A ja na to, jak na lato, bardzo mnie to cieszy, tylko daj znać, którego Freddy'ego. Czy mówimy o tych 7 oryginalnych, czy może pierwszego, czy może ten nieszczęsny nowy, też ciężko mówić o nowym filmie sprzed 11 lat, no ale rzeczywiście bardzo chętnie bym sobie zobaczył. Ja właśnie lecę po moją paczkę z filmem Terrifier 2 na Blu-ray 4K. No to gratuluję ci. Nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić, więc piszę z telefonu, ale jako, że jestem widzem twoim od dawna, to oglądam nawet w drodze. Bardzo mnie to cieszy, ale mam nadzieję, że nie kierujesz samochodem, bo wtedy byłoby rzeczywiście hardkorowo. Panie i panowie, oczywiście zaczniemy od moich nowych filmów, bo tego rzeczywiście tutaj jest sporo. Złoży mój kapownik. Jutro wjedzie na kanał recenzja Obcego Romulusa. Jeszcze mam kilka oczywiście zaległych, ale one będą powstawały w miarę możliwości, w miarę pierwszy Freddy pisze Lancel. No to bardzo dobrze, bo to rzeczywiście jest, chciałem powiedzieć, dobry film, ale to już jest w tym momencie kino, które się troszeczkę zestarzało, wiele lat minęło, no i z tym jest rzeczywiście różnie. Panie i panowie, słuchajcie, zaczniemy od moich nowych filmów. 45 produkcji, póki co nie są poukładane w żaden sposób, nie są posegregowane gatunkami czy coś innego, no po prostu tak akurat się zdarzyło, złożyło. Za wszystkie, panie i panowie, 45 filmów, już wam tutaj mówię, zapłaciłem, oj kurczaki pieczone, gdzieś około tam chyba 30 euro. Także mniej więcej wiecie, jaki to jest wydatek. Zaczynamy. Oh Brother, Where Art Thou, czyli bracia Coen na Blu-rayasie. Wydawnictwo, można powiedzieć, budżetowe, bo to jest takie cienka okładka, w środku jeszcze taki jest, ale rzeczywiście film wart jak najbardziej obejrzenia i dawać znać, panie i panowie, dawać znać. Jeżeli tytułu polskiego nie mam, no to wiadomo, kudłate recenzje. Cześć Marce, 100 000 lat, no proszę bardzo. Także fajnie, że jesteś, że do nas zawitałeś. Właśnie w tym momencie pokazuję moje nowe filmy. Drugi film, rozszerzona wersja, czyli Wzgórza mają oczy, ale nie jest to, jak widać, ta wersja USA krywa sprzed wielu lat, tylko to jest ta, znowuż powiem, nowsza wersja. Poza tym, panie i panowie, Any Given Sunday, i tutaj musicie ratować polskim tytułem, bo nie pamiętam, panie i panowie, Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, James Woods, Jamie Foxx i LL Cool J.
z tego co pamiętam, to jest to film o futbolu amerykańskim. No ale oczywiście on jest tylko i wyłącznie tam kanwą. Jest to specjalne wydanie reżyserskie, także taka kopertówka w sumie, ale tam widzicie płytka i to jeszcze w środku jest oczywiście książka i tu jest jeszcze druga płyta, oczywiście z dodatkami, bo my takie rzeczy jak najbardziej uwielbiamy. Także podrzucajcie mi w tytuły tych filmów, bo ja oczywiście się czasami mi się miesza. Kolejny, patrzcie, ten jest jeszcze w folii. Oczywiście film dobrze znam, bo to jest Na linii ognia. Clint Eastwood, John Malkovich i René Russo, ale jeszcze zafoliowany, po prostu masakra. 50 centów, coś takiego. Dalej film z Tomem Cruise'em, między innymi Briana Singera, czyli Walkiria. Witam bardzo serdecznie. Filmowe nastroje, DJ Paweł Burkieciak, a także Zbigniewa Matejko na Instagramie. Cześć, fajnie, że jesteście, bo wiadomo, Facebook, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn oraz Twitch. Tego filmu muszę przyznać, byłem zaskoczony, bo wziąłem go ze względu na dwóch aktorów, czyli oczywiście Ben Afflecka, a także Samuela Lee Jacksona, bo akurat nie kojarzę ich. Changing Lines, czyli biorąc pod uwagę, że są jakieś auto, to może chodzić o zmieniając pas ruchu. No ale domyślam się, że to jest coś poważniejszego i to jest drama. To A Terrific First Class Film napisane jest i tu daje Fox TV. No wiadomo, jak się z tymi ocenami trzeba brać pod uwagę, także zobaczymy, panie i panowie. Drugie, ten film już posiadam, aczkolwiek to jest nowa wersja, dwupłytowa wersja, Kasyno oczywiście Martina Scorsese, panie i panowie, proszę bardzo, dwupłytowa, czyli mnóstwo dodatków, także jest bardzo AVP, mój ulubiony film, pisze Jarek Gurt. Słuchaj Jarku, ja ci powiem tak, pierwszego, bo tylko pierwszy do drugiej się do niczego naprawdę nie nadaje, poza tym świetnie wyglądającym Predatorem, no to widziałem chyba 4 albo 5 razy w kinie, także wiesz, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Katarzyna Dobrak, Walkiria, mój tata zawsze ogląda jak leci w TV, no proszę bardzo, a tutaj chyba zmiana pasa, no możliwe, tak byłoby logicznie, prawda? Także zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Tutaj muszę pyk, to wrzucić i lecimy dalej. Tutaj też muszę się poratować polskim tytułem, bo oczywiście nie pamiętam, aczkolwiek film zacny. John Voight oraz Burt Reynolds w filmie Deliverance. Także musicie poratować polskim tytułem, proszę bardzo, tak żeby było widać. O, ciach, pach. To jest to, gdzie tam dwóch dżentelmenów między innymi sobie na łódce płynie. Dawn of the Planet of the Apes, czyli Zmierzch planety małp. Mam nadzieję, że taki jest polski tytuł, a jeżeli nie, to bardzo przepraszam, ale to jest zwykłe wydanie. Dalej, bo chyba mam drugą część, więc mam teraz i pierwszą. Sing, wydanie specjalne, więc dodatków jest co niemiara, jeszcze widzicie 3 małe krótkometrażowe filmy. To brzmi bez sensu, no ale wiadomo. Przyczajony tygrys, ukryty smok, dla tych, którzy lubią, proszę bardzo, a jeżeli nie lubicie, no to akurat jest klasyk, który trzeba znać, zresztą obsada niesamowita, bo jest Chow Yun-fat, oczywiście Michelle Lee, Chang Chen, a także Zhang Yi, więc jak najbardziej trzeba. Tutaj tą paczkę kupiłem, ponieważ tak naprawdę brakowało mi ostatniego 5. filmu, który według mnie jest słaby. Nie czerwmy się, Szklana pułapka 5, czyli Good Day to Die Hard, jest słabym filmem, się do niczego rzeczywiście nie nadaje, ale brakowało mi go, więc mam taką fajną w tym momencie kolekcję 5 filmów. 4 pozostałe mam i sobie je pewnie zostawię w tamtej wersji, jakie mam, ponieważ one są oczywiście rozszerzone, dwupłytowe i tak dalej. No ale akurat brakowało do kolekcji, więc w tym momencie jest już, panie i panowie, wszystko w tym materiale. Cześć Pawle, witam cię bardzo serdecznie. Tutaj to też mam oczywiście Gladiator, panie i panowie. Niedługo wiadomo w kinach druga część. I słuchajcie, tylko wam pokażę, tylko muszę pewnie się troszeczkę oddalić. Proszę bardzo, ciach, pach, prach. 1, 2 i jeszcze. O, tak żeby było, widać, proszę bardzo. 4-płytowe wydanie plus książeczka, także wydanie jest potworne, jest super, jest świetne, w bardzo dobrej kondycji, w bardzo dobrej jakości, więc musi być. No i tutaj film, który też jak najbardziej mam, no ale takiego wydania jeszcze nie mam. Słuchajcie, patrzcie. Władca Pierścieni, wszystkie oczywiście 3 części. Bardzo ładnie to wygląda, jak cudownie wygląda, jak książki widzicie z złocenia. No, ciężko wam to przekazać, ale po prostu one są tak bardzo ładnie rzeźbione, żłobione, tak bardzo fajnie to zrobione. I słuchajcie, tylko wam pokażę pierwszą część, czyli 2 wieże, oprócz tego, że to jest dodatkowo. Każda z tych części, panie i panowie, to jest, uwaga, patrzcie, tutaj jest, oprócz tego, że jest mapa Śródziemia, to jest, proszę bardzo, 4-płytowe wydawnictwo. Każda z tych, nie ma to, że tylko tak, nie, każda jest.
To jest coś, po prostu coś pięknego, coś niesamowitego, więc dla kolekcjonera to jest idealny prezent, idealny podarek, więc sobie wskazałem. To było drogie, panie i panowie, za to dałem 15 euro. Czyli no musicie sobie policzyć, po ile teraz jest eurak, w Polsce tam 4,40, 4,50, czy jakoś tak, więc sobie policzcie, 15 euro za to zapłaciłem. Tak, Władca Pierścieni rządzi. Ridley Scott, Back Home, pisze Wiktor Z. Ridley Scott dawno już powinien sobie odpuścić. Kod źródłowy, wydaje mi się, że taki jest tytuł, a przynajmniej powinien być taki. Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan i Vera Farmiga, panie i panowie. Dosyć dobry akcyjniak, z tego co pamiętam, bo tam już go widziałem wiele lat temu. Klasyk, komedia. I też musicie podrzucić polski tytuł z Billem Murrayem, oczywiście Stripes. No to chodzi o, bo to jest, z tego co pamiętam, to film się dzieje w armii i tak dalej, więc musicie podrzucić. Tutaj widzę, że jest właśnie Bill Murray, tutaj widzę, że John Candy też chyba jest, tak, Harold Ramis, także dosyć obsada jest zacna, także świetna sprawa, panie i panowie. Dalej, Mgła, ale to nie jest ta Mgła oryginalna, nie jest ta Carpenter, bo tam to jak najbardziej mam, o czym dokładnie wiecie, ale to jest Mgła, ta nowa wersja. Także, a czemu? No bo wiadomo. To jest akurat tylko i wyłącznie dla mnie, to jest tak zwany guilty pleasure. Cześć Galeria, witam Cię bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś na Instagramie. Uwielbiam, według mnie Michael Jackson był genialnym artystą, więc tutaj akurat wrzucam VMSG number one, czyli piosenki, które były teledyski, to miał numer 1. Galeria podpisuje, że to jest Kod Nieśmiertelności, tamten poprzedni film, czyli domyślam się, że chodzi o The Source Code, o to, że to jest. No widzisz, jak polscy tytułolodzy dają radę, potrafią pokazać. Dobra, lecimy dalej. Film, który również posiadam, ale nie w dwupłytowej, panie i panowie, wersji, czyli Misja. Jeremy Irons, Robert De Niro, proszę bardzo, takie ładne wydanie, możecie sobie śmignąć, spokojnie zobaczyć. Cześć Adam, witam Cię bardzo serdecznie. Tutaj widzę, że Adam wskoczył na YouTube'a. W ogóle dajcie znać, gdzie oglądacie, na jakiej platformie, bo to mnie akurat bardzo ciekawie. To jest film, z którego jestem bardzo dumny, bo naprawdę uwielbiam, nie tylko zdjęcia, fabuła, muzyka Erika Serra, Wielki Błękit, Luca Bessona, panie i panowie, między innymi Jean Reno w rolach głównych, świetne, naprawdę kino, coś po prostu majstersztyk, uwielbiam. Dalej, lecimy, staroci teraz będzie. Nosiła Yellow Ribbon, nosiła żółtą podwiązkę, chyba jest taki polski tytuł, panie i panowie, to jest western z Johnem Wayne'em, już starszym Johnem Wayne'em akurat w tym tutaj wydaniu. Także też zacne kino, ale oczywiście John Wayne, John Ford, no to musi być piękne. I zostając w klimacie, powiedzmy, westernowym, Shanghai Noon. I tutaj też musicie pomóc mi, jaki jest polski tytuł. To jest, pamiętam chyba, że jedna z dwóch albo z trzech części, z którymi panowie Jackie Chan i Owen Wilson wystąpili razem. Western Action, Eastern Flavor, One Ton of Adventure, tak pięknie, nie? Także jest super. Film, który widziałem w kinie, który mi się bardzo spodobał. Obsada ciekawa, bo Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans, Nick Frost i Kenneth Branagh, panie i panowie. The Boat That Rocked. To oczywiście chodzi o łódź, z której oni, że tak powiem, nadają stację radiową. Jeżeli mnie pamięć nie myli, bo ten film widziałem już ładnych parę lat temu. Dobra. Tutaj, podobnie jak przy okazji Szklanej Pułapki, mam pierwszą część, mam drugą część, ale nie miałem ani Batman Forever, ani nie miałem ani Batman i Robin. Ja wiem, Kowboje z Szanghaju, Jurku, dziękuję bardzo, więc panie i panowie, Shanghai Noon to jest Kowboje z Szanghaju. Ja wiem, że Batman i Robin to jest beznadziejny film i George Clooney mi cały czas wisi za ten film $10. Pamiętam George Clooney, ja się odezwę do ciebie, jak cię spotkam, no ale do kompletu, do kolekcji oczywiście musi być. I kolejny film do kolekcji, co mnie niezmiernie cieszy, Piraci z Karaibów, The Curse of the Black Pearl, czyli Klątwa Czarnej Perły, chyba trzeba by powiedzieć, ale czemu to tutaj jest? Ponieważ jest to wydanie dwupłytowe, myślicie? No nie bardzo, tutaj dwie płyty są tutaj, panie i panowie, oraz trzecia tutaj, więc mamy dwie płyty z dodatkami, trzypłytowe wydanie, także jest bardzo oczywiście zawodowe. Tu jest The Lost Disc, czyli teoretycznie utracona płyta, więcej ciekawostek, a dobrze wiecie, że takie rzeczy bardzo lubimy. La Vita è Bella, piękny, cudowny film z Roberto Beninim, czyli Życie jest piękne, o tak widać, dobrze, nie duje się światło, także naprawdę bardzo fajny film. Cześć Joker, witam cię bardzo serdecznie, jak tam stary? W porządku wszystko, Adaś? Mam nadzieję. Dobra, drugiej części też mi brakowało, Bad Boysów, mam jedynkę i możliwe, że trójkę, także
I to też oczywiście, tak dla odmiany, wersja dwupłytowa, więc jest całkiem smerfowo. Pamiętacie, dobrze oczywiście wiecie, że ja nie lubię komedii romantycznych, więc musi być komedia romantyczna z Melem Gibsonem, a także Jamie Lee Curtis, Forever Young, Wiecznie Młody, chyba taki jest polski tytuł. Słuchajcie, tutaj produkcja, z której jestem bardzo dumny, dwupłytowe wydanie, dwupłytowe wydanie, 50 centów, 50 centów, Kolor purpury Stevena Spielberga, nie ten nowy, beznadziejny musical, tylko stare, dobre, tutaj widać oczywiście jest Whoopi Goldberg, a tam przecież jeszcze jest i Danny Glover, jest i Oprah Winfrey, jeżeli mnie pamięć nie myli mnie oczywiście, tam jest jeszcze z takich, że powiem, Ray Down Chong, także po prostu coś pięknego, naprawdę, jeżeli nie było wam dane zobaczyć, to jest świetne kino. Jurek, żeby się nie okazało, że faktycznie spotkasz George'a Clooney'a i ci faktycznie odda kasę, nigdy nie wiadomo, nie będzie nic naprzeciwko, wiesz, to jest rzecz, którą on sam stwierdził, że jak najbardziej on wie, że Batman Forever, Batman i Robin był beznadziejnym filmem i każdemu, kto ten film oglądał, on jak najbardziej odda pieniądz za bilet, ale ten film po prostu pozwolił przejść z telewizji, bo do tej pory był tylko i wyłącznie znany głównie z Ostrego Dyżuru i stać się gwiazdą filmową, nie tylko telewizyjną. Dobra, lecimy dalej, panie i panowie. Teoria wszystkiego. Eddie Redmayne, jak to mówili w Teorii Wielkiego Podrywu, jako ten facet, który wymyślił czas, tak? Jak najbardziej. Oczywiście mowa o Stephenie Hawkingu. I to nie ja powiedziałem, tylko chyba bodajże Penny. I tutaj teraz będziecie rzucali beretami, bo rzeczywiście ten film jest po to wzięty, bo to jest dwupłytowa wersja z mnóstwem dodatków, ale ja tego filmu nie poważam. I to już wam mówiłem wielokrotnie, że według mnie Titanic to nie jest dobra produkcja. To nie jest bardzo dobra produkcja. Jest film przereklamowany, 10 Oscarów w kategoriach technicznych, no ale stało się. Mam dwupłytowa wersja, proszę bardzo. Oj, pokażę. I tylko i wyłącznie dlatego wziąłem, bo mam pewnie zwykłą i muszę sobie wymienić. Kolejny film, nie pierwsza co prawda, ale druga część, czyli kolejne 48 godzin, Eddie Murphy i Nick Nolte. Nie jest tak dobra jak oryginał, zwykle takie tandetne, budżetowe wydanie, ale może oczywiście być. Kolejna produkcja, z której jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo oczywiście nie miałem jeszcze jej w swoim dorobku, czyli Łowca Jeleni Michaela Cimino, panie i panowie. Oczywiście jest Christopher Walken, jest Meryl Streep, jest Robert De Niro. No, genialne, naprawdę genialne kino. Tutaj film dokumentalny, panie i panowie. Stanley's Mutants, Monsters and Marvels, czyli mutanty, potwory i Marvels, czyli cuda Stana Lee. Oczywiście to jest taki film dokumentalny, jak powstawał Spider-Man i jeszcze kilku innych superbohaterów, panie i panowie. Panie kochany, coś pan kupił. No zdarza się, kudłate. I słuchajcie, tutaj też film, który z tego co pamiętam będę co prawda wymieniał opakowanie, bo jest to wersja dwupłytowa, ale mi dali wersję, ale wiecie, druga płyta jest tak po prostu. Film sprzed wielu, wielu lat, czyli Wielka Czerwona Jedynka, The Big Red One. Obsada, powiem tak, Lee Marvin, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, Mark Hamill, proszę bardzo, mistrz Jedi, Robert Carradine, Bobby DiCicco, Kelly Ward, Siegfried Rauch i Steven Odron. No, a tych akurat niekoniecznie już pozostałych kojarzę, ale rzeczywiście coś pięknego. No i to jest, panie i panowie, to, co nabyłem drogą kupna. Pewnie teraz przez czas jakiś nie będę się ruszał do sklepu charytatywnego, wiecie, 45 filmów. Ja tu mam już taki stos. Muszę tutaj z drugiej strony wybudować nową szafkę, no ale to jakiś tak czas będzie. Patrzymy, już tutaj piszecie, czy czasy, gdy Caitlin Kennedy produkowała dobre filmy odnośnie koloru purpury. No to sceny wraci, pan Hawranek. Ja to se na DVD mam Ironmana. No i bardzo dobry też na DVD mam Ironmana, bodajże pierwszego, drugiego oraz trzeciego. Kasia Dobak pisze, Łowca Jeleni, pierwszy film, który nagraliśmy z bratem na VHS. Ja ci powiem, że ten film widziałem w kinie, oczywiście nie wtedy, kiedy miał swoją premierę, bo to były lata 70., ale rzeczywiście jakieś 25, może 30 lat temu w kinie albo jeszcze Kosmos, albo już Millennium w Tarnowie oczywiście był przegląd filmów, no i to między innymi sobie mogłem zobaczyć, panie i panowie. Więc tak to wygląda na chwilę obecną. A co się będzie działo dalej? Już niedługo ma stuknąć 4000, tam jeszcze brakuje chyba ze 200 filmów, także wtedy będziemy sobie o tym, panie i panowie, troszeczkę więcej mówili. A teraz zaczynamy i pogadamy sobie o Disneyu. Nie za dużo, ale akurat kilka informacji jest.
Więc więc możemy sobie na ten temat, coś, powiedzieć, panie i panowie, bo Disney, tak, więcej Krainy Lodu, nowa postać w Zwierzogrodzie 2 i CGI-owy Stitch. Ależ pięknie powiedziane, no bo nie można było powiedzieć, że tak komputerowy, tylko CGI-owy. Jest to oczywiście artykuł w Filmwebu. Nie, jest to artykuł Deadline oraz Variety, przetłumaczony za pomocą Google Translator przez jakiegoś praktykanta z Filmwebu, panie i panowie. Podczas trwającego konwentu D23 Disney dużo miejsca poświęcono animacjom. Czego dowiedzieliśmy się o Krainie Lodu, Zwierzogrodzie 2 i aktorskiej wersji Lilo i Stitcha? Już wam mówię, panie i panowie. Podczas reprezentacji, po nim jak brzęczek, reprezentacji, podczas prezentacji poświęconej Krainie Lodu Jennifer Lee, czyli reżyserka dotychczasowych filmów w serii, powiedziała: Kraina Lodu 2 zostawiła widzów z wieloma pytaniami. Aby znaleźć na nie odpowiedzi, potrzebne będą 2 filmy. Czyli już nie Kraina Lodu 3, ale również 4. Tym samym potwierdziła, że w planach jest nie tylko 3, ale i 4. Reżyserka zapowiedziała, że premiera 3. części odbędzie się w 2027 roku, choć nie podała dokładnej daty. Spekuluje się, że będzie to 24 listopad. Disney zarezerwował ten dzień dla filmu animowanego, a wcześniejsze odsłony cyklu trafiły do kin właśnie w okolicy Święta Dziękczynienia. W ogóle a propos Święta Dziękczynienia, to będzie kolejna część też. Na zaprezentowanym podczas panelu koncept RC widzimy Elsę oraz Annę i Olafa jadących konno w stronę horyzontu. Fotografię można zobaczyć poniżej. Proszę bardzo, ja wam nie będę tego klikał, bo to jest z Xa. Czytamy jak to woli z Twittera. Patrzmy dalej. Ki Hui Kwan. I jestem ciekaw, jak to akurat algorytm w napisach przetłumaczy. Laureat Oscara za drugoplanową rolę we Wszystko Wszędzie Naraz dołącza do obsady Zwierzogrodu 2. Aktor użyczy głosu wężowi imieniem Gary. Jennifer Goodwin, czyli filmowa Judy Hopps, przedstawiła tę postać jako budzącą niepokój, śliską i bardzo jadowitą. Zasugerowała też, że jego gad ma szemraną przeszłość, co może się wiązać z nową misją bohaterów. Gary'ego możemy zobaczyć na grafice poniżej, więc oczywiście tutaj gdzieś tam teoretycznie będzie. O, jest, proszę bardzo, tutaj jaki piękny Gary. Niech także będzie. I aktorski Lilo i Stitch. Aktorska wersja animacji Lilo i Stitch trafi na ekrany w 2025 roku. Disney nie ujawnił na razie dokładnej daty, ale Variety sugeruje, że może to być 23 maja. Przy okazji poznaliśmy odświeżoną wersję Stitcha, możecie go zobaczyć w krótkim wideo poniżej. No ale niestety ze względu na prawa autorskie nie puszczę wam i tu muszę od razu zapauzować też jak najbardziej to. No w porządku, czyli powiedzieli dużo, żeby nie powiedzieć nic, krótko mówiąc. Jakoś niespecjalnie mnie to dziwi, bo wiadomo, że i tak dużo dosyć powiedzieli na Comic-Conie w San Diego, ale zobaczymy, może coś będzie ciekawego. Ja się pochwalę, w ostatnim czasie wpadła mi 700 produkcja w kolekcji DVD, pisze kudłate recenzje. Bardzo dobrze, rzeczywiście bardzo dobrze. W ogóle możesz zacząć nagrywać na nowo, bo ostatnio patrzę na twoim kanale, a tam nie ma nic, absolutnie nic, żadnego materiału. Także strach, dawaj. Co do Lilo i Stitch, jestem bardzo ciekaw, jak im to wyjdzie. No, zobaczymy. Akurat to nie jest produkcja, która, że tak powiem, w jakiś tam sposób mnie bardzo grzeje, no ale oczywiście sobie ją jak najbardziej, jak już kiedyś będzie, to sobie zobaczy, panie i panowie. Dobra, słuchajcie, teraz słów kilka o komiksach. Tutaj zatrzymamy się na dłużej akurat w tym świecie. Więc zaczniemy oczywiście od Deadpool i Wolverine. Lepsi niż Joker, film Marvela, największym hitem z kategorią wiekową R, podaje nam Variety, panie i panowie. Po zaledwie 23 dniach od premiery Deadpool i Wolverine stali się najbardziej kasowym filmem z kategorią wiekową R w dziejach kina. Widowisko Marvela zdetronizowało produkcję DC Joker, która dzierżyła palmę pierwszeństwa od 2019 roku. No i to był rzeczywiście niespotykany sukces. Nikt nie myślał, że tak w ogóle się uda, a teraz dostaniemy niedługo drugą część. Na koncie Deadpool i Wolverine znajduje się w tej chwili 1,86 mld. Z kolei Joker w trakcie całego okresu dystrybucji kinowej zarobił 1,78 mld. Trzecim najbardziej kasowym tytułem R-ką jest zeszłoroczny Oppenheimer, 976 milionów dolarów. Film z kategorią wiekową
R zawierają treści nieodpowiednie dla widzów poniżej 17 roku życia, na przykład dosadną przemoc, wulgarny język, nagość i tak dalej, i tak dalej. W USA młoda publika może je oglądać wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. W efekcie przekłada się to na niższe wpływy z box office'u w porównaniu z filmami, które otrzymały łagodniejsze kategorie. No nie może być, nie może być. Witam, Marcin Szemek i Zyskowska na Instagramie. Fajnie, że jesteście. Deadpool and Wolverine zadebiutowali w kinach 26 lipca. Film Shona Levy'ego zarobił na starcie w US of A $211 milionów. Tym samym osiągnął 6. najlepsze otwarcie w dziejach amerykańskiego box office'u. Wśród filmów o superbohaterach tylko 3. i 4. część Avengersów oraz Spider-Man bez drogi do domu mogą pochwalić się lepszymi otwarciami, panie i panowie. Tutaj oczywiście widzicie, co Kevin Feige na swoim X-ie napisał. A to napisał i już wam tutaj mówię, tylko zapauzuję zwiastun. Tak napisał Kevin Feige. Dzięki za uczynienie pierwszego filmu Marvel Studios z kategorią wiekową R największym hitem w historii. Napisał w oświadczeniu szef studia Kevin Feige. Fantastycznie jest widzieć, że widzowie pokochali ten film tak samo jak my wszyscy uwielbialiśmy go robić. Wszystkie te rozmowy były tego warte. No oczywiście, że tak, jak najbardziej. W filmie Deadpool i Wolverine Wade Wilson zmaga się z kryzysem wieku średniego i obecnie pracuje jako sprzedawca używanych samochodów i tak dalej, i tak dalej. Nie będę oczywiście zdradzał fabuły, bo jeżeli ktoś jeszcze jest, kto nie widział, no to może sobie obejrzeć, a jeżeli masz ochotę, to możesz sobie spokojnie obejrzeć recenzję na kanale, a także jest tak zwany spoiler talk, gdzie od A do Z wyjaśniam, o co chodzi z tymże filmem. No, nie jest to, że tak powiem, nie jakaś tam informacja, której się nie mogliśmy spodziewać, bo wiadomo było, że Deadpool dosyć fajnie sobie radzi, także nie ma najmniejszego z tym problemu. Adaś, wszystko w porządku, nie ma problemu jak najbardziej. Wróciłem do domu ze swoim Terrifierem na Blu-ray, pisze Wiktor. No i bardzo dobrze, stary, bardzo dobrze. Wiadomo, że niedługo już kolejna część. Zostajemy cały czas przy komiksach. Teraz pogadamy sobie troszeczkę o recyklingu. No, oczywiście taki karolowy, strasburgerowy żart, czyli film Plastic Man. Panie i panowie, jest szansa, że Darren Aronofsky nakręci ten film dla DC. Podaje nam World of Real. Czy Darren Aronofsky wyreżyseruje wreszcie film o superbohaterach? Reżyser szykował się swojego czasu, by nakręcić widowisko, których bohaterami mieli być Batman i Wolverine. W obu wypadkach nic z tego nie wyszło. Czy twórca Wieloryba będzie miał więcej szczęścia tym razem? Podobno Aronofsky jest kandydatem do pokazania światu aktorskiej wersji Plastic Mana. Tym, którzy nie widzieli, Plastic Man się już pojawił. Z tego, co pamiętam, w serialu Flash albo Arrow. Przypomnijcie mi, w którym to było serialu. Nam się nazywał z angielskiego Elongated Man, czy jakoś tak i rzeczywiście pojawiał się. O tym, że Aronofsky rozmawia z Gunnem o wyreżyserowaniu dla DC filmu o Plastic Manie, plotkowano już wcześniej. W lutym taka informacja została ujawniona przez DCU Leaks. Teraz na portalu Production Weekly, który dokumentuje branżową zakulisową stronę Hollywood, pojawiły się informacje, że Aronofsky jest reżyserem filmu Plastic Man. Proszę bardzo. Nie jest oczywiście oficjalne potwierdzenie, ale sygnał, że Aronofsky może być potencjalnie zaangażowany w to przedsięwzięcie. Bardzo mnie to cieszy. Projekt jest jednak wciąż na etapie rozwoju, więc może jeszcze zmienić reżysera albo w ogóle nie powstać. Tak się zastanawiam, czy reżyser, który kręci takie filmy właśnie jak Aronofsky, byłby dobry do Plastic Mana, wiecie? Może tak niekoniecznie to może być postać dla niego. A kim jest Plastic Man? W cywilu Patrick L. O'Brien to był drobny przestępca, który po kontakcie z nieznaną chemiczną substancją zyskał moc nadprzyrodzonej rozciągliwości i postanowił stanąć po stronie prawa. Twórcą postaci jest Jack Cole. Plastic Man zadebiutował, bardzo proszę na sekundkę, ale i już jestem z powrotem. Twórcą postaci jest Jack Cole. Plastic Man zadebiutował w 1941 roku w komiksach wydawnictwa Quality Comics. W 1956 został jednak wraz z innymi postaciami wydawnictwa sprzedany DC Comics. W latach 79-81 był bohaterem serialu animowanego The Plastic Man Comedy Adventure Show. Z tego czasu James Gunn proponował studiu Warner Brothers realizację filmu o Plastic Manie z Matthew Lillardem w roli głównej. Wytwórnia jednak nie była zainteresowana projektem. Rozciągliwość Plastic Mana ma w sobie potencjał na fizycznie ekstrema, jakie interesują Aronofskiego. Z emploi reżysera mniej rezonuje fakt, że Plastic Man jest z reguły postacią komediową. No właśnie, tutaj jest taki, delikatnie mówiąc, problem, bo o ile Aronofskiego poważam jak najbardziej, no to może on nie być rzeczywiście dobrym wyborem do tejże roli. Paweł pisze,
człowiek, który kręci filmy o uzależnieniu od prochów i otyłości, nie do końca pasuje do takich filmów. Wiesz, no czasami możemy się zdziwić jak najbardziej, no ale rzeczywiście jest mowa o jego amplua. Mi się wydaje, że on ma inną wrażliwość i no tutaj by raczej się sprawdził reżyser, który tak troszeczkę lżejsze produkcje kręci, bo to może być rzeczywiście trochę słabo. A Wiktor pisze, że z całym szacunkiem, ale DC to prawie co drugi wpadł do kwasu albo miał kontakt z mazią albo co innego. No tak jest, że na przykład jak popatrzysz na Jokera i tak dalej, no coś rzeczywiście w tym jest. No ale też mamy na przykład, wiesz, jeżeli popatrzysz pomiędzy DC a Marvelem, to te wszelkiego rodzaju rzeczy się powtarzają cały czas. Jak nie z jednej strony mamy, wiesz, jest Namor, to jest Aquaman, jest Flash, to jest Quicksilver i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście, panie i panowie, z tym jest różnie. Wracamy do komiksu, bo zostało nam jeszcze, panie i panowie, pogadać chociażby o The Boys. Eric Kripke zapowiada masakrę w finale. Nie musimy nikogo oszczędzać na kolejny sezon. Pozdrawiam Lason Marię na Instagramie. Fajnie, że jesteś. Plastic Man versus aktywiści klimatyczni. I plastykowanie i wróci pomarańczowa farba. Tak, proszę bardzo. Oczywiście, to byłoby niesamowite, panie i panowie. Ja tylko przypomnę tym, którzy jeszcze oczywiście o tym nie wiedzą, że jeżeli chcesz zostać wspierającym albo wspierającym ten kanał, to tutaj to jest, proszę bardzo, wspieranie jest na Patronite, na dole jest na YouTubie, wystarczy zeskanować kod, a dodatkowo jest jeszcze osobne wspieranie na Facebooku. Wszystko to jest to samo i wszędzie będziesz mieć na przykład dostęp do wcześniejszych materiałów, których rzeczywiście teraz już jest chyba z 10 dostępnych, ale to wiadomo, więcej informacji, jak się tam kliknie w coś, zeskanuje i będzie wtedy super. Cześć, Jason Kruger, witam Cię bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Słuchajcie, lecimy dalej z komiksami. The Boys, jak już mówiłem wcześniej, tym razem jest to artykuł portalu Deadline. Wiemy, że z 5. sezonem The Boys będzie ostatnim. Że 5. sezon The Boys będzie ostatnim. Dobrze. Jeśli liczyliście na happy end, mamy złą wiadomość. Eric Kripke zapowiedział, że wielu bohaterów nie wyjdzie z niego żywych. Eric Kripke przygotowuje fanów The Boys na mocne uderzenie. Twórca serialu zapowiedział, że w finałowym sezonie, nad którym prace już trwają, prawdopodobnie zginie wielu bohaterów. Nie ma żadnej gwarancji, kto przeżyje, ponieważ nie musieliśmy oszczędzać nikogo na kolejny sezon, powiedział w rozmowie z portalem Total Film. Możemy więc pozwolić sobie na szokujące wydarzenia, które przejdą do historii telewizji. Scenarzyści już zaczęli pracę, świetnie się przy tym bawimy. No, rzeczywiście grubo. Pamiętajcie, że o ile to jest 5. sezon, cześć Tomasz, witam Cię bardzo serdecznie, no to niekoniecznie to może być koniec, bo są różne pomysły na to, czy 5. sezon ma być końcem. Kończymy, dziękuję bardzo. A może robimy w ten sposób, że będzie 5. sezon i będzie takie zawieszenie, co się dzieje dalej i zakończymy serial filmem kinowym. Pomysłów oczywiście jest mnóstwo różnych, zresztą na Facebooku opublikowałem, co w tym momencie z uniwersum The Boys się tworzy. Showrunner podkreślił też, że zależy mu, by fani docenili finał serialu. Podkreślił, że ma świadomość, jak rozczarowujące zakończenie może rzutować na odbiór całości. Jest tyle kiepskich zakończeń, to sztuka napisać dobre. Kontynuował. Jestem wdzięczny Amazonowi za to, że dał mi możliwość domknięcia historii na moich warunkach, ale oczywiście czuję ogromną presję, by zakończyć to dobrze. Mam świadomość, że jeśli nam się uda, wszyscy to docenią, będą mówić, co za świetny serial, ale jeśli się nie, to raczej powiedzą, no tak, to był dobry serial, ale zakończenie nie dowiozło. No, oczywiście, że tak. Jak najbardziej, jeżeli są tutaj fani, a domyślam się, że są fani chociażby Gry o Tron, dobrze wiedzą, że ostatni sezon, delikatnie mówiąc, do najlepszych nie należał. No ale tak to jakiś jest. Oby ten sezon 5 wyszedł im tak dobrze, proszę, żeby go nie zepsuli, tak jak Frediego z 2010 roku. No widzisz, akurat żeśmy o tym żeśmy sobie gadali jakiś czas temu. Słuchajcie, panie i panowie. Pogromcy duchów od Netflixa. No, tam rzeczywiście jest batalia, bo ostatnio chyba Dan Aykroyd się wypowiedział, że ale nie, co wy gadacie, te pogromczynie duchów były fajne, tylko coś tam, używając nomenklatury Piotra Bałtroczyka, śmiem polimeryzować. No ale to jest oczywiście tylko moje zdanie i jak się komuś nie podoba, no to niech się komuś nie podoba. Więc Netflix daje zielone światło animacji z uniwersum Pogromców Duchów. Co wiemy o serialu? Podaje nam Variety, panie i panowie. Netflix dał zielone światło animacji z uniwersum Pogromców Duchów. Stanowisko scenarzysty i producenta wykonawczego zajmie Elliot Callan.
Elliot, Elliot, who the Miss Elliot? Pierwsze informacje o planach animowanego serialu z uniwersum Pogromców Duchów pojawiły się w czerwcu 22. Szczegóły fabuły wciąż nie są znane. Według źródeł, na które powołuje się Variety, będzie to animacja 3D utrzymana w tonie ostatnich produkcji z cyklu. Nad projektem pracuje Sony Pictures Animation, współtwórcy Pogromców Duchów Dziedzictwa i Imperium Lodu, czyli Jason Reitman i Gil Kinnan za studia Ghost Corp Incorporated. Będą oni pełnić obowiązki producentów wykonawczych, a reprezentanci Netflixa i Sony jak na razie nie skomentowali sprawy. Nie będzie to pierwsza animacja z uniwersum. W latach 86-91 na kanale ABC emitowany był serial Prawdziwe Duchołapy, który doczekał się 7 sezonów. Był on kontynuacją przygód bohaterów znanego z filmowego oryginału. W 97 roku na ekran trafił niepowiązany z nim 40-odcinkowy Extreme Ghostbusters. 40-odcinkowy, niepowiązany, a proszę bardzo. A o czym był Pogromcy Duchów Imperium Lodów, no to nie muszę nikomu mówić. Mnie to martwi, że mówią, no to jest z uniwersum, czyli tak naprawdę to nie musi być o naszych pogromcach duchów, tylko może być tam gdzieś o kimś coś tam, prawda? No zobaczymy, jak to sobie potraktują. Mi na przykład brakuje Slimera, powinno być go więcej. No zobaczymy, co na to powiedzą, jak to rzeczywiście ogarną. Zobaczymy. Każdy ma swój gust? No oczywiście, że tak. Nie tak dawno mieliśmy właśnie dosyć fajną debatę na Facebooku, na Messengerze właśnie, na grupie Marcinowe Recenzje. No i tam dosyć że mi się spierali na temat kilku różnego rodzaju produkcji. Cześć Marcinku, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Także jak najbardziej zapraszam, możecie dołączyć. Każdy ma swój gust, no ale wiesz, Joker, no taka jest sytuacja, że tak jak na przykład teraz jest Borderlands, tak? No w tym momencie okazuje się, że tydzień do tygodnia, drugi tydzień wyświetlania to jest spadek w kinach o 73%. No powiem w ten sposób, mówiłem dopiero, że Deadpool i Wolverine zarobili już ponad miliard. Jeżeli Borderlands na przykład byłoby dobrym filmem, no to nie było takiego spadku, tak? No coś rzeczywiście to jest, bo to nie jest tak, że wiesz, że Skruch powiedział, o to jest beznadziejny film, nie oglądaj tego i nagle 5 miliardów ludzi powiedziało, nie oglądamy tego, tylko to jest tak, że ktoś idzie do kina, spotyka kolegę i mówi, Joker, jak tam film? No słaby i nagle i tak dalej, i tak dalej. Także rzeczywiście to jest w ten sposób zrobione. No, co to tu dużo można dodać. Tutaj jest akurat kolejna informacja, którą mam dla Was. Bardzo mnie właśnie martwi, ponieważ Eternal Champions, ja pamiętam tę grę na Segę, to było oczywiście dawno temu, no ale bijatyka studia Sega w drodze na wielki ekran. Scenarzystą został Derek Connelly, odpowiedzialny m.in. za film Jurassic World. No właśnie, i to mnie martwi, bo Jurassic World też nie uznaje za dobrą produkcję. Artykuł tym razem portalu Deadline. Derek Connolly napisze scenariusz Eternal Champions. Bijatyka Eternal Champions została wydana w 1993 roku przez japońskiego dewelopera Sega. Jej akcja toczy się w dystopijnej przyszłości, w której 9 wojowników z różnych okresów historycznych zostaje powołanych do udziału w tytułowych zawodach. Zwycięzca może być tylko jeden. There can be only one. Mimo silnej konkurencji w postaci Mortal Kombat i Street Fightera, gra zyskała grono wiernych fanów. 2 lata po premierze doczekała się sequela zatytułowanego Eternal Champions Challenge from the Dark Side, czyli Eternal Champions Wyzwanie z mrocznej strony. Wow. Wyszły także tak zwane spin-offy, czyli Chicago Syndicate i Experts. Wśród producentów znaleźli się David Ellison, Donna Goldberg i Don Granger ze Skydance oraz Toru Nahara z Segi. Derek Connelly jest już zaangażowany w filmową adaptację innej popularnej gry, pracuje nad scenariuszem The Legend of Zelda. I tak się teraz zastanawiam, czy już można płakać, czy jeszcze nie. No ale zobaczymy. Derek Connelly to amerykański scenarzysta i producent. Scenariusz filmu Na własne ryzyko przyniósł mu nagrodę Independent Spirit dla najlepszego debiutanta oraz nagrodę imienia Waldo Salta na festiwalu Sundance. W jego CV znajdziemy także takie tytuły jak Jurassic World Upadłe Królestwo, Kong Wyspa Czaszki, czy Pokémon Detektyw Pikachu. Na własne ryzyko. Ja tego nie kojarzę. Zobaczymy, co to jest. Safety Not Guaranteed. Panie i panowie, czy kojarzycie taki film Safety Not Guaranteed? Tutaj widzę, że 6,1 ocena, więc nie najgorzej. Colin Trevorrow. Znam tego reżysera. No, o co chodzi?
Początkująca dziennikarka odpowiada na ogłoszenie mężczyzny budującego wehikuł czasu. No okej, w porządku, no to jakiś tam koncept rzeczywiście jest. No jestem może nie zniesmaczony, bo to akurat niekoniecznie dobre słowo, ale jestem troszeczkę zaniepokojony. Już patrzę tutaj, panie i panowie, piszecie. Cześć Misiu, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Czy będę oglądał Terminatora animowanego? Oczywiście, że tak, Jarku. Nawet 15 września, bodajże tak, 15 września będzie na kanale odcinek na żywo z Szymonem z kanału Język Filmu, gdzie to właśnie sobie pomówimy o Terminatorze, ponieważ Szymon jest wielkim, wielkim fanem wszelkiego rodzaju i tak jak wiesz, tak jak ja mam na przykład po 3 wydania tych samych filmów, on ma tak 33 wydania każdego Terminatora, bo to jest steelbook, to jest japoński, ale dodatkowo jest ta animacja i tak dalej, także rzeczywiście będzie jak najbardziej oglądane. Cała nadzieja w Fede Alvarezie. A co związanego ma Fede Alvarez z The Boys? Nic, ale Fede to mistrz, jeden lepszych obecnie reżyserów i on zbawi Hollywood. Nie robię sobie żartów. Zobaczymy rzeczywiście, jak to rzeczywiście będzie wyglądało. Oby nie było powtórki z filmów Mortal Kombat, bo wiemy, jak to wyszło. No wiesz co, ja do pierwszego Mortala mam sentyment, bo to były lata 90. Ścieżka dźwiękowa do dzisiaj mi brzęczy i co jakiś czas sobie ją wrzucam, bo ta muzyka, no techno to i tak dalej, to jest po prostu coś pięknego. Halicon plus on. Także jak najbardziej jestem za. Jestem za, a nawet przeciw. Dobra, co mamy dalej? Co mamy dalej, panie i panowie? Teraz pora pomówić o tym, że Andrzej Duda czyni cuda. Jak to oczywiście śpiewał kabaret, panie i panowie. Ale ważna, naprawdę dla nas też jest ważny temat i chyba będę chciał w niedługim czasie zorganizować jakiś odcinek na żywo, kiedy pomówimy ogólnie o prawach autorskich, bo też żeśmy się spierali na grupie facebookowej odnośnie prawa autorskiego w Polsce. Ale panie i panowie, Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa autorskiego, twórcy dostaną tantiemy z internetu. I to jest oczywiście materiał wirtualnej media.pl i SFP. 14 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 26 lipca o zmianie ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych, ustawy o chronieniu baz danych oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Jest to największa zmiana prawa autorskiego od 30 lat. W skrócie, bo nie będę oczywiście tutaj cytował całej ustawy, w skrócie chodzi o to, że bardzo często wszelkiego rodzaju duże portale biorą powiedzmy czyjś artykuł i na zasadzie prawa cytatu cytują nomen omen, przy czym okazuje się, że tak naprawdę to była szara strefa, ale osoby nie dostawały za to pieniądzurów. No i tak samo chodzi o to między innymi o różnego rodzaju inne rzeczy związane z filmą oraz muzyką. Podpisana przez Andrzeja Dudę nowelizacja prawa autorskiego dostosowuje polski porządek prawny do realiów, w jakie współcześnie funkcjonuje media, kultura i sztuka. W uzasadnieniu decyzji prezydenta czytamy, że aby zrealizować wyżej wymieniony cel, ustawodawca znowelizował ustawę 1, 2, 3 o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Panie i panowie, a co na to Stowarzyszenie Filmowców Polskich? Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przegłosowana przez Sejm i Senat ma kluczowe znaczenie. Nowe przepisy pozwalają na wprowadzenie w Polsce cywilizowanych standardów, jakie obowiązują od dawna niemal w całej Europie. No więc rzeczywiście to jest bardzo dobra sprawa. Jestem, jak to mówił inny polski prezydent, jestem za, a nawet przeciw, bo jak najbardziej potrzebujemy takich rzeczy, panie i panowie, potrzebujemy, żeby sobie wszelkiego rodzaju Netflixe, Spotify i tak dalej, i YouTube nie myślały rzeczywiście, że mogą sobie nie wiadomo co, że rzeczywiście jak coś bierzesz, jak coś wykorzystujesz, to trzeba za to płacić. Także tak to rzeczywiście jest. No niestety przychodzi również taki czas, że trzeba pogadać o tym, panie i panowie, że PESEL-u niestety nie oszukasz, a akurat tak się stało. Ja wiem, że dzisiaj odszedł od nas Franciszek Smuda, aczkolwiek on z filmami niekoniecznie miał zbyt wiele wspólnego, więc tak, jak najbardziej dobry trener klubowy, bo o jego czasach, kiedy trenował kadrę, nie będę się nawet wypowiadał, panie i panowie, ale nie żyje Alain Delon, bardzo znany aktor, znany filmów Luchino Viscontiego, no nie tylko, miał 88 lat, jest to artykuł TVN24. Panie i panowie, nie żyje Alain Delon, aktor, który zapisał się w historii kina za sprawą takich filmów jak Lampard, Rocco i jego bracia, Luchino Viscontiego, Zaćmienie, Antonioniego 3, Samuraj i W kręgu zła Jean-Pierre Malvilla. Miał 88 lat, panie i panowie. Notka biograficzna i jak najbardziej musi być. Urodził się w 1935 roku. Dzieciństwo przyszłego aktora nie było łatwe. Rodzice się rozwiedli, gdy miał zaledwie 4 lata, a on trafił do rodziny zastępczej. No więc rzeczywiście nie było super świetnie. Później
po jakimś czasie, wiele lat później, zaprzyjaźnił się z aktorką Brigitte Aubert. Wspólnie pojechali na festiwal w Cannes, gdzie Delon został zauważony przez Davida O. Selznicka. Producent przeminął z wiatrem, zaproponował mu nawet kontrakt. Po powrocie do Paryża Delon zaczął się uczyć angielskiego. Poznał jednak reżysera Yves Alerta i doszedł do wniosku, że woli rozpocząć karierę w ojczyźnie, panie i panowie. A jakie produkcje? Już wam tutaj m.in. mówię, Rocco i jego bracia Lucino Viscontiego, więc rzeczywiście bardzo, bardzo zacna sprawa. Jak najbardziej. Z Visconti miał Delon okazję współpracować jeszcze dwukrotnie na dyskach teatru. Wkrótce szkoda, że jest nierządnicą autorstwa Johna Forda oraz przy nagrodzonym Złotą Palmą Lamparcie. Reżyser chciał obsadzić Delona jako Artura Morsella w Obcym, jednak nie zgodził się na to studio Dino De Laurentiisa. Rolę dostał Marcello Mastroianni. Oczywiście nie Obcy, ten, o którym myślimy, tylko jak najbardziej o inne produkcje chodzi. No to już wiadomo, że z Moniką Vitti w Zaćmieniu, jak najbardziej Samuraj w Kręgu Zła, Glinie, mnóstwo dobrych, ciekawych produkcji, Miłość Słona Volkera Schlendorfa i Nowa fala Jean-Luca Goddarda. Pierwszą dużą rolę zagrał we francusko-włoskiej komedii Słaba płeć. No a potem to rzeczywiście było mnóstwo, panie i panowie, w pełnym słońcu, na podstawie, jak widzicie, utalentowanego pana Ripley, a także takie filmy jak Skok na kasyno. Ja wiem, że wiele tych produkcji wam niewiele mówi, bo akurat tutaj w tym momencie na czacie jest dosyć dużo sporo młodych widzów, no ale rzeczywiście jest ważne, żeby przypomnieć. Klan Sycyjczyków, Borsalino i spółka, Czarny Tulipan, Zorro, Basen, z Romy Schneider, rzeczywiście niesamowitą aktorką, Asterix na Olimpiadzie, gdzie grał bodajże Juliusza Cezara, no i jeszcze inne produkcje typu Żółty Rolls Royce z Shirley MacLaine, Był sobie złodziej z Anne Margaret i Jackiem Palancem, czy komediowym westernie Teksas po drugiej stronie rzeki. Nagrody, no proszę bardzo, rola w Lamparcie to Złoty Glob, 77-78 nominacja do Cezara za występ w filmach Śmierć człowieka skorumpowanego i Pan Klein, nie Pan Kleks. Francuskiego Oscara otrzymał dopiero w 1985 roku za film Nasza historia. Podczas 45. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie został nagrodzony honorowym Złotym Niedźwiedziem oraz otrzymał również Order Legii Honorowej, będący we Francji najwyższym odznaczeniem. No niestety, panie i panowie, 88 lat, piękny wiek. PESEL-u nie oszukasz niestety. Alain, herbatka, ale twoje zdrowie. I panie i panowie, i odeszła od nas jeszcze, co jest również smutne, inna znana postać, czyli Gina Rowlands, panie i panowie. Gwiazda Kobiety pod presją i glorii, miała 94 lata, podaje nam Variety. Aktorka filmowa i telewizyjna, już tutaj muszę zapauzować zwiastun, znana ze współpracy z Johnem Cassavetesem za rolę w jego Kobiecie pod presją i glorii, została nominowana do Oscarów. Na uwagę zasługują też jej występy w innej Kobiecie Woody'ego Allena, Nocy na ziemi Jima Jarmusza, czy Pamiętniku, w którym obsadził ją jej syn Nick Cassavetes, panie i panowie. Z takich znanych produkcji tutaj oczywiście muszę wam coś fajnego, ciekawego wyszukać. Jak mówiłem wcześniej, Kobieta pod presją i gloria, nominacje 2 do Oscarów. Dramaty Dziecko czeka, Twarze oraz Mini i Moskowic. Rola w premierze przyniosła jej nagrodę na festiwalu w Berlinie. Rowlands była też gwiazdą nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem Strumieni Miłości. Więc jak widzicie, dosyć dużo ciekawych produkcji. Inna kobieta Allena, Noc na ziemi Jima Jarmusza, historia Betty Ford, nagrodzona Złotym Globem i Emmy. Także rzeczywiście dużo ciekawych produkcji. Rowlands grała zarówno w komediodramatach i w filmach obyczajowych. Gra w sercu, Ulotna nadzieja, thrillery, czyli Złodziej życia i Klucz do koszmaru. W Pamiętniku wzruszyła rolą Ali z Kanhun, cierpiącej na Alzheimer kobiety. A oprócz tego też seriale, czyli Columbo, Wzór, Detektyw Monk, czy Agenci NCIS. No niestety, panie i panowie, herbatka, ale tak to jest, że PESEL-u nie szukamy, no niestety tak to będzie. Pamiętajcie, już niedługo się okaże, że coraz więcej no, tych aktorów, których my znamy, uwielbiamy, będzie odchodziło, no bo krótko mówiąc, starzejemy się i tutaj to nic nie poradzimy. Słuchajcie, słów kilka teraz trzeba o horrorach, bo to jest ważna sprawa, a akurat tego dosyć dużo będzie dzisiaj na kanale. Zaczniemy
Tak, może zaczniemy akurat przewrotnie, czyli od aligatorów, panie i panowie. Aligatory szaleją, czyli w mieście, tak, pełzająca śmierć 2, powstanie i za kamerą ponownie Aleksandr Aha, czy Aja, Aha mi się wydaje. Jest to artykuł The Hollywood Reporter. Tak, patrzę sobie. O, bardzo ładnie. Dziękuję bardzo za wszystkie łapy w górę. A za te w dół też dziękuję, bo oczywiście to jest ważna sprawa. Pełzająca śmierć o kobiecie uwięzionej w zalanym domu pełnym aligatorów okazała się niespodziewanym hitem. Zrealizowany za $14 milionów film zarobił 90. W języku Hollywood oznacza to jedno. Kontynuacja. Właśnie ogłoszono, że druga część jest w przygotowaniu. Chyba to nie dziwi nikogo rzeczywiście. A ja pamiętam, że ktoś mi z was polecał ten prąd. Cześć, czołem, herbatka z prądem? Nie, nie, herbatka z prądem dzisiaj nie. Nie ma nawet co się wygłupiać, jutro trzeba wstać o 6 do pracy. Więc jak najbardziej zwykła herbatka. Dzisiaj jest Earl Grey. Studio Paramount Pictures dało zielone światło na realizację drugiej części horroru Pełzająca śmierć. Tym razem akcja ma przenieść się w zdecydowanie bardziej miejską scenerię. Oryginał rozgrywał się gdzieś na Florydzie. Tym razem aligatory mają czyhać w Nowym Jorku. Scenariusz pije. Herbatko z prądem. Scenariusz pisze Andrew Deutschman i Jason Pagan, odpowiedzialny m.in. za Paranormal Activity Inny Wymiar. Za kamerą wróci reżyser pierwszej części Aleksandr Aha. Producentem będzie ponownie Sam Raimi. W 2021 roku Aha sugerował, że w przygotowaniu jest kontynuacja, która będzie zupełnie inną historią. Prawdopodobnie Kaja Scodelario nie wróci, więc by stawić czoła kolejnym aligatorom. Zdjęcia mają ruszyć jesienią. Oczywiście będę was na bieżąco informował, co się dzieje, bo musi być tak i jak najbardziej. Nie ma innej możliwości. Już patrzę, co piszecie. Z jednej strony brzmi jak film klasy Y, a z drugiej wygląda interesująco, to trzeba zobaczyć. No tak to rzeczywiście jest, wiesz, no. Nie wiem, czy ten film był w kinach, ale skoro podają, ile zarobił, no to musiał być w kinach, bo prawda, na platformie jakby był streamingowej, to by nie mówili, o, zarobił tyle i tyle, tylko rzeczywiście, o, tyle godzin było obejrzanych, tyle było nowych subskrypcji, bo wiecie dokładnie, że platformy to potrafią śledzić, czy były pojedyncze, czy podwójne łapy, jak na Netflixie i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczyć Joker, strzałeczka, nie ma sprawy. On czasem nie nakręcił Pirani, a wiesz co, już nawet sprawdzę, bo dziś tutaj pewnie jest jakiś link, odnośnik do że tak powiem, jego kanału, proszę bardzo. I już mówię ci, nie nakręcił chyba Pirani, ale nakręcił jako reżyser, proszę bardzo, dajemy do samego początku. Więc mamy Over the Rainbow, Furia, Błąd strachu, Wzgórza mają oczy, dokładnie te wzgórza mają oczy, które wam przed chwilą pokazywałem. Lustra, czyli Mirrors, to jest chyba ten film z Kieferem Sutherlandem, a jednak miałeś rację, Pirania 3D, tak jest, jak najbardziej, z 2010 roku, później były Rogi z Danielem Radcliffe'em, 9 życie Louisa Draxa, Pełzająca śmierć, Tlen, no i Nie oddalaj się, Never Let Go. Więc rzeczywiście miałeś rację, Pawle, proszę bardzo. Bardzo mnie to cieszy, jak moi widzowie mają tajemną wiedzę, bo jest wiele produkcji, o których ja nigdy sobie nie śniłem w życiu, a wy mi podrzucacie czasami produkcje. Tak na przykład było z filmem Platforma, bodajże El Hoyo, chyba taki polski tytuł jest, na Netflixie, który rzeczywiście okazał się bardzo, bardzo ciekawą opcją. Marcin, właśnie mamy nowy zwrot na kanale, gdyż jest jak jest wypowiedź kogoś, to Marcin czyta głosem lektora. Jak będzie padać słowo kontynuacja, to Marcin będzie śpiewał to słowo jak psalm. Wiesz co, ja nie lubię makaronizmów, wiesz, i kiedy oni wrzucają informację, że powiedzmy jest sequel, albo spin-off, albo reboot, no ja rozumiem na przykład, no nie mamy polskiego zamiennika, w porządku, nie mam zamiennika dla słowa sequel, mówimy w ten sposób, ale jest kontynuacja, tak? Jest nowy film i tak dalej, więc dopóki tak jest, to jak najbardziej. Słuchaj, skoro mamy już włoską firmę Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal, to czemu nie miało być kontynuacji? A my teraz pozostajemy, panie i panowie, przy horrorach i to będzie kontynuacja tak naprawdę wiadomości, którą wam sprzedawałem już kilka miesięcy temu o tym, że James Wan będzie kręcił film o nową wersję Potwora z Czarnej Laguny. To jest akurat artykuł Deadline oraz World of Real. James Wan nawiązywał już do klasyka, jakim jest Potwór z Czarnej Laguny. Pamiętacie sceny z morskimi potworami w pierwszym Aquamanie? Wygląda na to, że reżyser pójdzie dalej tym tropem. Właśnie potwierdzono oficjalnie to, o czym już pisaliśmy.
twórca Piły i Obecności przygotowuje nową wersję klasyka z 54 roku. Wiemy też, kto może być gwiazdą projektu. No więc zobaczymy, panie i panowie, co tu się będzie się działo. Nowa wersja Potwora z Czarnej Laguny to priorytet studia Universal od momentu, gdy studio zmieniło swoją strategię realizowania filmów o potworasach. Zamiast nieudanych prób zbudowania uniwersum, patrz, Mumia z Tomem Cruzem, pamiętacie, co tam się działo? Jeżeli nie, to dajcie znać, to wam powiem, co tam Tomek Cruzowski nawyrabiał. Wytwórnia oddaje powody w ręce reżyserów i reżyserek. Powody. Drogi Filmwebie, Google Translator trzeba też czasami sprawdzić, no ale niech będzie. Którzy chcą nakręcić autorskie wersje klasyków. Tak było na przykład z Niewidzialnym Człowiekiem Lee Wanella. I rzeczywiście Niewidzialny Człowiek to była dobra produkcja. Muszę jej zapauzować. Czemu się... O, proszę bardzo. One przygotowuje uwspółcześnioną i uziemioną wersję opowieści o potworze. Reżyser ma zamiar posunąć się bardziej w stronę horroru, zachowując jednak szacunek dla oryginału. Co więcej, reporter Daniel Richman, on nie jest reporterem, on jest po prostu facetem z Twittera, który ma takie informacje. Nie wszystko się da przetłumaczyć na polski, drogi filmwebowy Google Translator. Donosi, że kandydatką do zagrania w filmie jest Scarlett Johansson. Jakkolwiek udział Wana w projekcie został oficjalnie potwierdzony, występ aktorki to na razie branżowa plotka. Czekamy więc na dalsze wieści. A o czym jest film? Proszę bardzo. Film opowiadał o członkach naukowej ekspedycji badającej niezgłębione rejony południowoamerykańskiej dżungli, którzy trafiają na ślad dziwnej, człowiekokształtnej wtedy istoty wodnej. Kiedy docierają do legendarnego miejsca zwanego Czarną Laguną, muszą stawić czoła tajemniczemu stworzeniu. Tytułowy potwór to pół człowiek, pół ryba, relikt ślepej ucieczki ewolucji. Film wyreżyserował Jack Arnold. No i okej, jestem w porządku, jestem za, a nawet przeciw. Już tutaj piszę, co patrzę, to piszecie. Także nie ma problemu. Nie wiem, czy wiesz, Marcinie, ale James Wan w swoim wanie produkuje najnowszy film Oza Perkinsa, tego kodu zła, na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Będzie nosić tytuł The Monkey. Tak, wiem, no ja rzeczywiście też muszę obejrzeć w ogóle, bo jeszcze nie dotarłem do tego właśnie filmu Kod zła. Ponoć zacny, ponoć dobry, ponoć ciekawy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. One, słuchajcie, on mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Ja wam nawet sprawdzę w momencie na IMDb. Ostatnio sprawdziłem, to miał chyba 20 projektów w ogóle, które w tym momencie są w fazie preprodukcji, produkcji, tworzone, kręcone i tak dalej, i tak dalej. Nie wszystko oczywiście reżyseruje, bo nie ma takiej jak najbardziej możliwości, ale oczywiście chodzi o to, że niektóre filmy produkuje, niektóre i tak dalej, i tak dalej. 27 produkcji, słuchajcie. W tym momencie jest 27 produkcji w różnej fazie, że tak powiem, omen produkcji. Słuchajcie, Knight Rider, czyli film znamy serial z Hoffem, Dylan Dog, tutaj widzicie, jest napisane, jaka jest jego funkcja, czyli producent, kierownik produkcji i tak dalej, i tak dalej. Below, Rabbit, Cosmetic, Concrete Jungle, Gargoyles, to jest, domyślam się, właśnie serial, tutaj jest napisane Obsesja, Project Untitled James Wan and Simu Liu, Magic Order, Untitled Monster Project, czyli kolejny film o potworasach. Tutaj widać, jest jak najbardziej, jest już napisane o Czarnej Lagunie. The Crooked Man, czekamy na to od dawna, bo to się pojawiało w obecności już trochę czasu. The Tommyknockers, Last Train to New York, czyli ostatni pociąg do Nowego Jorku. Nie zatytułowany film Lee Cronina i Blumhouse Project. To dalej New Line, Atomic Monster, Blumhouse Event Film, czyli coś wielkiego. Event to jest wielka premiera. Backstrom Feature Film, Soulmate, Mortal Kombat 2, wiadomo, że jako producent. Piła 11, Obecność, Last Rites, Thread and Insidious Tale, czyli wiecie, już kolejny film z naznaczonego tym razem. Megan 2.0, The Monkey, o tym właśnie pisał dopiero co Wiktor, Salem Slot i Teacup. Więc jak widzicie, mnóstwo tego, 27 projektów, patrz, 24, 25, 26, to nawet nie mają daty jeszcze premiery, więc może być 27, 28 i tak dalej, i tak dalej. Jak widać, James Wan jest zapracowaną bestią i pewnie będzie tego dużo śmigał. A to może być ciekawe o tej małpie? No może być, rzeczywiście może tak akurat się wydarzyć. Zobaczymy, jak to będzie
jak to będzie, panie i panowie, tym razem. Ale rzecz, która mnie osobiście bardzo, bardzo, bardzo interesuje, cały czas zostajemy przy straszakach, panie i panowie, bo tak rzeczywiście musi być. Co po Romulusie? Fede Alvarez ma pomysł na Obcego kontra Predatora 3. I tutaj właśnie w tym momencie, panie i panowie, wjeżdża skruch. Zainteresowanie, antenka poszła, naprawdę jestem bardzo zaintrygowany, co ma do powiedzenia ów gentleman. Jest to artykuł z CBR, bo no, ja widziałem Predatora Prey, dobrze wiecie o tym. Mowa oczywiście o ostatniej produkcji o Jałcia. No i rzeczywiście byłem bardzo zadowolony. Widziałem również Romulusa, byłem na nim w piątek. No i muszę wam powiedzieć, że również jestem zadowolony, mimo że tak naprawdę ten film już gdzieś widziałem, troszkę jak Przebudzenie mocy. No ale słuchajcie, co po Romulusie? Obcy Romulus zebrał na tyle pozytywne recenzje, że przyszłość franczyzy maluje się w jasnych barwach. Reżyser Fede Alvarez sugeruje, że chętnie zrealizowałby kolejną odsłonę cyklu Obcy kontra Predator. Bo nie wiem, czy wiecie, a jeżeli nie wiecie, to się dowiecie jutro z mojej recenzji. Wiele elementów z gry Alien Isolation pojawiło się właśnie w tymże filmie. W rozmowie z Deadline Fede Alvarez powiedział, że jest otwarty na realizację kolejnego filmu z serii. Tym razem chciałby stanąć za sterami Obcego kontra Predatora 3. Chętnie podjąłby przy tym współpracę z Danem Trachtenbergiem, reżyserem zamykającego cykl kosmicznych myśliwych Prey. I to jest naprawdę świetna sprawa. Może to coś, co powinienem wyreżyserować wspólnie z moim kumplem Danem, powiedział. Może powinniśmy zrobić tak jak Quentin Tarantino i Robert Rodriguez z Od Zmierzchu do Świtu. Dziękuję bardzo za suba. Ja wyreżyseruję jedną połowę, a on drugą. No jak widać, obaj panowie się dogadują, znają, więc możliwe rzeczywiście to jest jakiś koncept. Reżyser zaznaczył jednak, że wszystko w rękach widzów. Przyszłość serii zależy od tego, jak Obcy Romulus poradzi sobie w box office. Jak na razie Romulus z kwotą $40 milionów może się pochwycić drugim najlepszym otwarciem w historii franczyzy. Znajdując się na pierwszym miejscu Prometeusz Ridleya Scotta zarobił w anglojęzycznym, analogicznym czasie $51 milionów. A o czym opowiada Obcy kontra Predator 2? Wyreżyserowany przez duet Greg Strauss i Colin Strauss. Bracia Strauss naprawdę wynocha. Nie chcemy was więcej. Obcy kontra Predator 2 trafił do kin w 2007 roku. Film zarobił nieco ponad $130 milionów, zajmując wówczas 47 miejsce w światowym box office. No, ja byłbym tym bardzo zaintrygowany, aż nawet powiem wam, że sprawdzę, jak ten sobie Obcy radzi teraz. Sprawdzimy sobie dane na dzisiaj, a właściwie nie na wczoraj. Tutaj było podane, że $40 milionów. No i widzę, że jest, a nie tylko wszędzie, ile zarobił film, ale nie ma na razie żadnej informacji więcej. Jest tylko podany pierwszy 2 dni, czyli $18 milionów. Póki co nie ma więcej. Sprawdzimy jeszcze może na IMDb, może coś będzie. Ale motyw jest, panie i panowie, taki, Alien Romulus, że Predator Trachtenberga, czyli Predator Prey tak naprawdę powinienem powiedzieć, on sprawił, że Obcy Romulus trafił do kin. Bo taki był plan, że Obcy Romulus będzie nakręcony jak najbardziej, ale na platformę Hulu i Disney+, bo to jest właśnie w Stanach to jest Hulu i Disney+. No ale po tym jak rzeczywiście Predator Prey zrobił, no nie chciałbym powiedzieć kasy, no ale to nie jest oczywiście prawdą, tylko zrobił ilość wyświetleń, ilość łapek w górę, subskrypcji dla Disneya i tak dalej, no poszli po rozum do głowy i stwierdzili, kurczę, mieliśmy szansę zarobić kilkadziesiąt ładnych milionów, nie skorzystaliśmy z tego, więc teraz pora rzeczywiście, ażeby iść o krok do przodu. No i jak najbardziej to był pomysł dobry, ażeby Obcy Romulus był zrobiony. Wiktor podaje, że zarobił już na całym świecie $108 milionów. To teraz daj znać, skąd masz takie informacje, bo ani na Box Office Mojo, ani na IMDb jeszcze nie ma takich informacji, więc daj znać, skąd takie rzeczy czerpie. AVP3 powinny być na jakiejś obcej planecie. Wiesz co, Jarku, to w zależności od tego, jak oni to potraktują, wiesz, czy na przykład zrobią tak, że, no wiesz, druga część, czyli AVP Requiem było bezpośrednią kontynuacją jedynki i zaczynało się, kiedy tamten się skończył. Czy podejdą do tego tematu na zasadzie, bo tam mieliśmy Wayland, panią Yutani mieliśmy w dwójce, w jedynce był Wayland, że kontynuujemy, czy całkowicie odstawiamy to na boczny tor i tak samo jak na przykład
z Predatorem Prey zaczęliśmy w pewien sposób od nowa, bo tak naprawdę Predator Prey, jeżeli wziąć pod uwagę to wszystko, to jest tak zwany prequel, czyli akcja filmu się dzieje przed wydarzeniami z dwójki z Danny Gloverem i z jedynki z Arnoldem, więc rzeczywiście w ten sposób traktowali. Tutaj akcja Obcy Romulus dzieje się 20 lat po pierwszej części, po filmie Ridleya Scotta i 37 bodajże lat przed drugą częścią, więc rzeczywiście też jest troszeczkę inaczej to umiejscowione. Jestem ciekaw. Na Obcej Planecie ja bym bardzo chciał zobaczyć w końcu, naprawdę bardzo bym chciał zobaczyć w końcu planetę Predatorów. Ja wiem, że w drugiej części właśnie dostaliśmy takie, wiesz, 2 sekundy, kiedy tam Jałcia leci, kiedy Wolf właściwie leci z tej swojej planety no ale więcej bym chciał coś zobaczyć. Bo w Predatorach, kiedy tam właśnie było polowanie na Fishburna i tak dalej, cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Szymon, no to nie widzieliśmy planety predatorów, tylko była jakaś planeta, na którą oni zrzucają właśnie, no nie tyle ludzi, co po prostu innych wojowników, z którymi mają walczyć. Zobaczymy. Aha, kilka godzin temu napisał o tym Deadline. No to rzeczywiście Deadline to jest akurat dosyć wiarygodne źródło, więc nie ma problemu. Więc jak najbardziej się z tym trzeba zgodzić. No więc budżet był $80 milionów, zarobił 108, czyli można powiedzieć, że tak jeszcze z 20-30 milionów dolarów i film wyjdzie na zero, bo trzeba wiedzieć, panie i panowie, musicie o tym wiedzieć, że budżet nie jest wliczany koszt reklamy, marketingu i tak dalej, a czasami koszt reklamy to jest drugie tyle, więc jak tutaj akurat Obcy Romulus miał $80 milionów budżetu, no to na reklamę mogli wydać nawet kolejne 80. No ale obstawiam pewnie, że tak około 130 się zamknie, więc jak najbardziej byłbym za. Proszę bardzo, Katarzyna, ja też bym chciała zobaczyć planetę Predatorów. W końcu, wiesz, jakieś tam mieliśmy namiastkę już tego, jak może wyglądać planeta ksenomorfów. Ridley Scott pokazał nam to, że tak powiem, w tym, co się działo w Prometeuszu, a także w Przymierzu. No zobaczymy, jak to będzie. No, mam nadzieję, że będzie to jakieś coś fajnego, coś sensownego, coś dobrego. I czekam, naprawdę czekam. Jeżeli nie widzieliście, powiem wam w tym momencie już przed recenzją, jeżeli nie widzieliście Obcego Romulus, a lubicie dobre kino sci-fi, a nawet właściwie jeżeli lubicie straszaki, bo to jest bardziej horror niż sci-fi, temu filmowi bliżej, powiedzmy, klimatycznie jest do pierwszego Obcego niż do drugiego filmu Jamesa Camerona, prawda? Zresztą James Cameron, przynajmniej tak powiedział Fede Alvarez, pomagał przy scenariuszu do Obcego Romulus. Domyślam się, że pewnie, żeby tam pewne smaczki wrzucić i tak dalej, ale oczywiście o tym będzie jutro w recenzji. Ale co jest ważne, panie i panowie, no może nie tyle o horrorach, co James Cameron pracuje nad nowym Terminatorem i to jest informacja, która mnie smuci, bo James Cameron, no wiadomo, jest właścicielem praw, wymyślił postać T-800 i tak dalej, T-1000 i te wszystkie inne po drodze, co było, no ale motyw jest taki, że on już współpracował z Timem Millerem przy okazji ostatniego filmu o Terminatorze, czyli Mroczne Przeznaczenie bodajże, Dark Fate, tak? No i ja wiem, powiecie, ale stary, co ty gadasz? On tam był tylko producentem, on tam nic nie robił. No ale powiem w ten sposób, Tim Miller, facet, który dał nam między innymi pierwszego Deadpoola, powiedział po zakończeniu, że tak powiem, kręcenia zdjęć, po tym jak już ten film był w kinach przez jakiś czas i sobie nie poradził, że on już nigdy więcej w życiu nie chce słyszeć ani współpracować z Jamesem Cameronem, bo jest on zaborczy, bo on nie mógł robić tego, co chciał, bo on mu niemalże kazał, wyreżyseruj to tak, a nie inaczej, taki ma być scenariusz, a nie inny i tak dalej, więc coś w tym rzeczywiście, panie i panowie, jest, więc już wam tutaj mówię i pokazuję. Jest to akurat tym razem artykuł World of Real. James Cameron aktualnie pracuje nad kolejnymi częściami Awatara. W ostatnim wywiadzie przyznał, że chciałby wrócić do innej kultowej franczyzy i na jakim etapie są prace? Podczas rozmowy z The Hollywood Reporter James Cameron został zapytany o Terminatora. Reżyser przyznał, że pracuje nad własnym projektem związanym z franczyzą. Niestety nie miał zbyt wiele do powiedzenia. To ściśle tajne. This is top secret, you know. Nie chciałbym później wysyłać potencjalnie niebezpiecznego robotycznego agenta, ponieważ o tym rozmawialiśmy choćby retroaktywnie. W 2022 roku Cameron wspomniał, że prowadził rozmowy w sprawie nowego filmu o Terminatorze, który miałby napisać i wyreżyserować. Podkreślał wówczas, że nie zapadły jeszcze wiążące decyzje, ale chciałby, by była to opowieść raczej o sztucznej inteligencji niż zbuntowanych robotach.
Rok później potwierdził, że jest w trakcie prac nad scenariuszem, ale wstrzymał je, gdyż chce zobaczyć, w jakim kierunku będzie się rozwijać sztuczna inteligencja i o tym wam mówiłem kilka miesięcy temu. Ostatnim filmem z serii, który wyreżyserował James Cameron, był Terminator Dzień Sądu. Film został nagrodzony Oscarami m.in. za najlepsze efekty specjalne, charakteryzację, a poniżej jest zwiastun, którego wam nie mogę oczywiście pokazać. Tak, tylko z ciekawości zobaczymy oczywiście, czy gdzieś jest ten Dark Fate. Coś o Dark Fate jest może? Nie ma, dobrze, ale tutaj może niżej. Jako producent Cameron pracował na Mrocznym Przeznaczeniem, które trafiło na ekrany kin w 2019 roku. Czy zajmie stanowisko reżysera zapowiadanej produkcji? Trudno powiedzieć. Przez następne lata będzie zajęty na planie kolejnych części Awatara. Tak, panie i panowie, już w tym momencie już powiedział, że będzie kolejnych 28 000 awatarów. Zobaczmy to mroczne przeznaczenie, jak to rzeczywiście jest oceniane. 6,0. Daliście ocenę 6,0, w sumie 31 000. No, wydaje mi się, że ocena jest adekwatna. Jest a propos odnośnie tego. Nie jest to bardzo dobry film, ale nie jest to bardzo zły. Ale ja nie chciałbym pewnie tego filmu oglądać. Zresztą chyba dzisiaj nawet jest w telewizji, panie i panowie. Więc po skończonym odcinku możecie sobie włączyć. A co tam w tym momencie robił jeszcze Tim Miller, już tutaj patrzę. Aunt Lucia, Rockfish, Deadpool, oczywiście dopiero jest tutaj, Terminator Mroczne Przeznaczenie, a potem było serial, antologia Miłość, Śmierć i Roboty i Neuromancer z 2023 roku, czyli cały czas kino sci-fi. Jak widać, Casey jest utalentowanym hakerem, który większość swojego czasu spędza w cyberprzestrzeni. No i okej, jakoś tak to rzeczywiście jest. I dlatego mnie martwi to, że James Cameron bierze się za Terminatora, bo wydaje mi się, że podobna sprawa jest przy Ridleyu Scottie. Ridley Scott według mnie stracił w pewien sposób kontakt z obcym. Ja wiem, że oczywiście on go stworzył, że on postanowił, no dobrze, jak najbardziej trzeba zrobić ten film i ma wiele do powiedzenia przy okazji tejże produkcji, ale wydaje mi się, że on, no nie chcę powiedzieć, że że Ridley Scott skończył się na Kill 'Em All, ale ostatnie kilka produkcji w jego reżyserii to nie jest kino godne uwagi. To nie jest naprawdę kino godne polecenia, żeby było, pamiętać jak było dawniej. Zrobił Łowca Androidów, zrobił Gladiatora, ja cię kręcę, to są po prostu filmy super świetne, rewelacyjne, a teraz jak jest kolejny film, to na zasadzie Ridley Scott zrobił kolejny film, możesz, kurczaki pieczone, dajcie spokój. No i tak to niestety jest z tym i mam nadzieję, że kiedy już zaczną tworzyć, no bo też nie czarujmy się, Arnold Schwarzenegger, panie i panowie, w 2026 roku będzie miał 80 lat. Więc też już jest pora na to, ażeby Arnold przekazał pałeczkę komuś młodszemu, no bo kiedy Arnold pojawiał się w jedynce, w dwójce, no to rzeczywiście braliśmy na klatę, że on robi takie rzeczy i nie ma problemu, wiadomo, to jest Arnold, to jest, no wiesz, gdyby tam wyskoczył Adam Małysz, to byśmy się pewnie śmiali, no ale jak najbardziej. I wierzyliśmy, a teraz jeżeli tu ma wyskoczyć 80-letni dziadek, powiem w ten sposób, niech sobie Arnold żyje nawet jeszcze z 500 lat, niech jak najbardziej tworzy filmy, niech nie tworzy, niech robi cokolwiek, ale już nie jest aż tak bardzo wiarygodny w tejże roli. I ja wiem, że były próby odejścia, tak, no mieliśmy w jednym z Terminatorów Arnolda tylko przez chwilę, co prawda dlatego tylko i wyłącznie, że był gubernatorem, no ale tam był akurat Sam Worthington, wcielił się w rolę Terminatora, w roli, można powiedzieć, antagonisty, chociaż ciężko powiedzieć to akurat w ten sposób. Mieliśmy inne produkcje, gdzie były inne, ważniejsze postacie, a Arnold był tylko i wyłącznie dodatkiem, jak chociażby Mroczne Przeznaczenie, które po prostu no, od A do Z jest słabe, ale wydaje mi się, że trzeba powiedzieć dziękuję bardzo, wziąć kogoś ciekawszego, młodszego. Pamiętajcie, Terminator to nie jest jakaś postać nie wiadomo ile wymagająca zdolności aktorskich, tak, no wiadomo, że akurat to jest postać, która tam niespecjalnie mówi w ogóle i tak dalej, więc jestem za tym, ażeby rozpocząć od nowa, może całkowicie od nowa, tak zwany reboot, niekoniecznie rzeczywiście w ten deseń bym poszedł, ale rzeczywiście skupiłbym się może na tym, ażeby wziąć, uszanować to, co było ostatnimi czasy bardzo są modne, tak zwane requele, czyli kontynuacja, ale zaczynamy w pewien sposób od nowa, aczkolwiek szanujemy to, co już było wcześniej. Krzyk świetnie się tym sprawdził, również świetnie się w tym sprawdził pierwszy film z nowej trylogii Halloween,
więc rzeczywiście można. Oczywiście to można równie dobrze skopać, bo pokazali to twórcy Netflixowi, kręcąc teksańską masakrę piłą mechaniczną i to rzeczywiście było słabe, denne, do niczego się nie nadające i tak dalej, i tak dalej. Recenzja oczywiście na kanale, więc zobaczymy, jak tutaj będzie. James Cameron jest postacią bardzo charyzmatyczną i chcę powiedzieć, że on, kiedy będzie jako producent na kolejnym Terminatorze i nie będzie tam reżysera, który rzeczywiście ma charyzmę, ma osobowość i powie mu: Jamesie Cameronie, spadaj człowieku, i ja wiem, jak ten film chcę zrobić. Ja dokładnie mam to przemyślane, współtworzyłem scenariusz, to, tamto, siamto, owamto, gadałem z aktorami i wiem co jak. Ty skup się tylko i wyłącznie na tym, żeby wszystko się zgadzało, żeby nie brakowało im drożdżówek, żeby nie brakowało prądu, żeby kamery były takie, jak mają być, a ja sobie zrobię resztę, bo wiem, jak to ma być zrobione i ja ten film zmontuję i tak dalej, i tak dalej. Bo no, można mówić wiele o Jamesie Cameronie, ale nie można powiedzieć, że nie ma facet pojęcia o filmowaniu, zwłaszcza o produkcjach sci-fi, bo przecież wystarczy tylko wspomnieć no oczywiście Terminatora, Obcego, Głębie, Avatar, no dziękuję bardzo, Titanic, także zobaczymy. To też jest opcja, wiesz, Jarku, przepraszam, część tego było pokazane, tam raz, drugi, trzeci, Terminator Salvation, 4, tak, tam rzeczywiście akcja się już działa w czasie post-apo, już po wybuchu, już po dniu sądu ostatecznego, kiedy to Terminatory już szalały. Tam oczywiście Christian Bale wcielił się w rolę Johna Connora. No zobaczymy rzeczywiście, jak to będzie. Ridley Scott skończył się na Marsjaninie. No według mnie Marsjanin też nie należał do najlepszych. O, i to byłaby świetna propozycja. Alan Richer, tak już go oczywiście nazwałem. Możecie go, jeżeli myślimy o tej samej osobie, ale gentleman, który właśnie w serialu amazonowym Richer występuje, byłby dobry, tak? Rzeczywiście ma warunki, jest dużym, a może inaczej, może tym razem James Cameron powie: słuchajcie, zrobimy tak, jak oryginalnie planowaliśmy, że właśnie przysłowiowy Adam Małysz będzie tym Terminatorem, że my jesteśmy w stanie wiedzieć, że to jest maszyna i tak naprawdę on nie musi być wielkoludem, jak chociażby Robert Patrick w drugim Terminatorze, płynny Terminator, i może rzeczywiście będzie inny koncept. No nie wiem, zobaczymy, jaki będzie pomysł. Ja bym chciał, dobrze wiecie, że ja uwielbiam wszelkiego rodzaju potworasy, roboty, cyborgi, obcych, predatorów, Krugerów i innych Majersów i chciałbym dostawać, te filmy mogą powstawać nawet raz na dekadę, ale żeby to była dobra produkcja jakościowa. Tyle po prostu. A kto będzie robił, to już nie ma znaczenia. No wiadomo, że są pewne zastrzeżenia, jak dobrze wiecie, mówię wam teraz. 20 osób ze mną w tym momencie jest. Dziękuję bardzo. Fajnie, że jesteście razem. Mówię, 5 platform nadajemy i mam nadzieję, że coś się urodzi. Domyślam się, że z Szymonem, który jest oczywiście bardzo dobrze poinformowany, jeżeli chodzi o Terminatora. Pamiętacie, 15 września, już w tym momencie jest odcinek ustawiony na kanale. Możecie spokojnie sobie go kliknąć i wtedy wam się ładnie włączy. Proszę bardzo, przypomnienie, już tutaj pokazuję. Proszę bardzo, dawaj tutaj ciach, pach, prach, jest język filmu, Terminator, co dalej, 15, klikacie powiadomienie i już będziecie wiedzieli, nawet ciach, pach, prach, wrzucam wam link do tegoż odcinka, tutaj jeszcze na Instagramie wrzucę, możecie sobie zapisać i wtedy sobie oczywiście z Szymonem pomówimy o Terminatorze. Głównie oczywiście skupimy się na Terminatorze anime, czyli na tym nowym, no ale jak najbardziej będzie też pewnie o przyszłości, coś tutaj się będzie działo. Zdecydowanie brałbym Richera w ciemno jako Terminatora, pisze Lance. No ja też jak najbardziej, wiesz, no ja wiem, że to jest stereotyp, tak, no bo my już wiemy, że Arnold, że on, ale ja widziałem 2 sezony z nim i on się świetnie sprawdza, co nie? Zobaczymy, jak będzie tym razem. Skorpion, tak, z innej beczki są jakieś materiały making of z nowego Deadpoola. Podobno Hugh Jackmanowi komputerowo powiększyli mięśnie. Z tego co wiem, nie. Z tego co wiem, nie powiększano mu komputerowo mięśni. Ponoć to było wszystko zrobione normalnie. Paweł się pyta, czy zrecenzuje motocyklistów. Pawle, z tego co pamiętam, aż nawet sekundkę, wyjmę mój kapownik. Motocyklistów miałem robić już jakiś czas temu, ale przez to, że akurat są wakacje i tak dalej, tak, motocykliści byli zaplanowani na zeszły piątek. Postaram się w przyszłym tygodniu, nie mówię, że akurat będzie ten film, ale mam kilka rzeczy do nadrobienia, do pokazania wam. Między innymi właśnie cały czas wam wiszę recenzję 4 sezonu The Boys. Oczywiście jest obejrzane, rozpisane, tylko trzeba nagrać. Musi być na jutro oczywiście Obcy Romulus, musi być jeszcze Axel F.
teraz wczoraj bodajże na Netflixie pojawił się nowy film z Halle Berry, też będę go chciał zrecenzować. Jest kilka produkcji, no tylko muszę po prostu, krótko mówiąc, znaleźć czas i to wszystko ogarnąć, a akurat też w pracy dosyć dużo się dzieje, więc ale postaram się, bo rzeczywiście, jak mówię, mam motocyklistów rozpisanych. Nie wiem, co mam w najbliższym okresie, bo chyba nawet nic nie przygotowałem. No, jutro miał wjechać Borderlands, no ale akurat wjedzie obcy Romulus, więc akurat tak to będzie wyglądało. Tutaj o Szymonie już wam powiedziałem, dobrze, w porządeczku. We środę, panie i panowie, wjedzie kolejny Dario Argento. Ostatnio był Upiór w operze, tak mi się wydaje, aż nawet sprawdzę, bo rzeczywiście tych produkcji z Argento jest tak dużo, ale spokojnie, już niedługo się Argento kończy, no, jedni są zadowoleni, inni niekoniecznie, ale mi się wydaje, że ostatnio tak był Upiór w operze, czyli słaba produkcja. We środę będzie Bezsenność, panie i panowie, Bezsenność się pojawi w najbliższą środę. Produkcja oceniona, ale wam jeszcze nie powiem, jaka ocena. Musicie czekać do środy na kultowe horrory. Anna Kruka, idziesz? Ja się jaram i lubię Skarsgarda. Wiem, może być słabo. Wiesz co, pójdę jak najbardziej, bo ja oryginał darzę sentymentem. Brandona Lee bardzo lubię. Nie widziałem pozostałych filmów, ani serialu, także nie wiem, jak tam się spisali. Chyba Edward Furlong, a także Mark Dacascos odpowiednio się w produkcjach pojawiali, ale tak, będę chciał zobaczyć. Może to nie są nie moja para kaloszy, jeżeli chodzi o wygląd, bo bardziej mi się to, jak on wygląda, bardziej mi się to kojarzy z tym Popkiem, czyli z człowiekiem o twarzy brudnopisu, więc rzeczywiście jakoś tak. Czy to ten film Argento, który ci podsłałem na Instagramie? Nie pamiętam. Ty mi chyba przesyłałeś Upiora w operze, wiesz, tego z Julianem Sandsem. W tych czasach nie jest problemem odmłodzić Arnolda przy pomocy CGI, ale jeżeli miałbym być nowy aktor, to kto mógł to by nim być? No mówiliśmy właśnie przed chwilą, Richer, panie i panowie, Richer, nawet wam pokażę, o kogo nam chodzi. Chyba Alan Richman, tak mi się wydaje, tak, to jest, zresztą pisał Alan Richman chyba. Alan Richman, tak, Richson, już ci pokażę, o kogo nam chodzi. Alan Richson, mam akurat tutaj włączone jego IMDb. Dawaj, klikasz szybko, tu jest zwiastun. O, proszę bardzo, to jest ten gentleman właśnie z serialu Amazona. Tutaj masz go z Richera. Także bardzo dobry byłby. Wydaje się duży facio. Fajnie gra, nie jest źle, także jak najbardziej. No ale wiesz, no, to w tym momencie zależy, bo domyślam się, że kiedy oni stworzą film, to się okaże, ok, mamy teraz film i jeżeli zarobi, cześć Rita, witam cię bardzo serdecznie. Jeżeli on zarobi, no to czy podpisujemy kontrakt na wiele produkcji, czy nie? Wiecie, czasami to może nie wypalić, bo na przykład wystarczy powiedzieć, że Billy Dee Williams, i żebym oczywiście nie namieszał, ale tak dać mi znać, czy to właśnie Billy Dee Williams nie wcielił się w Batman Returns, tak? Batman Returns, powrót Batmana, czy to czasem on nie wcielił się właśnie tam w Harveya Denta, aż nawet muszę sprawdzić, bo rzeczywiście mi się już to myli, ale tak mi się wydaje. Już tutaj patrzymy. Batman, kobieta kot. Czy może to było w pierwszej części, nawet nie pamiętam, kto tam się pojawił. Zobaczmy, Billy Dee Williams. Inaczej. W ten sposób, zaraz tutaj będę wiedział dokładnie wszystko, co wam chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że będę wiedział. Tak, Billy Dee Williams, jak najbardziej. On też oczywiście grał przecież Lando Calrissiana. I motyw był taki, że on w filmie Tima Burtona miał kontrakt na Harveya Denta i jeżeli by kiedykolwiek kręcili kolejnego Batmana, to musiał on obsadzony być w roli Harveya Denta. I właśnie, panie i panowie, kiedy wiele lat później Christopher Nolan postanowił nakręcić film o Harveyu Dencie, pierwszą osobą, z którą musiał się skontaktować, był właśnie Billy Dee Williams, ponieważ on miał w umowie, że nieważne, czy film będzie nakręcony rok później, czy 20 lat, a było to mnóstwo lat i musieli mu zapłacić. Więc w tym momencie macie już na dzień dobry budżet filmu
który jeszcze nie powstał, a już trzeba spłacić aktora, który miał w kontrakcie zapisane 20 czy tam 30 lat wcześniej, że będziemy jak najbardziej kiedyś robić film, no to ty będziesz obsadzony. No i takie to są właśnie rzeczy, więc zobaczymy jak to będzie. Jeśli chodzi o odpowiednik T1000, to ja dałbym Austina Butlera. No też nie jest zły wybór. Także zobaczymy. Słuchajcie, my sobie tu możemy dywagować, jakbyśmy chcieli, kogo byśmy chcieli zobaczyć w tej roli, a oni nam powiedzą, a co byś tam znacie w ogóle, my wam damy to czy tamto i oglądać, a jak nie, to wynocha, wypad i dziękuję bardzo. Tak to rzeczywiście wszystko wygląda, panie i panowie. My za tydzień widzimy się oczywiście na żywo, mam nadzieję, że jak najbardziej nic nie przeszkodzi. Co prawda w sobotę jedziemy do Dublina na Comic-Con, więc jeżeli ktoś jest z Dublina i ma się ochotę spotkać na herbatkę, zapraszam jak najbardziej. Wiem, że już moje dzieciaki mają przygotowane kostiumy. Postaram się, nie mówię, że tak się stanie, ale postaram się zrobić z tego vloga. O, cześć Agatko, witam cię bardzo serdecznie. Dużo dzisiaj znajomych się pojawia na Instagramie. Dopiero co Rita, teraz Agata. Postaram się z tego zrobić vloga. Muszę w ogóle zaczepić Lincolna, zapytać się, co się dzieje z tym vlogiem z bazaru, gdzie tam kupowałem płyty, więc zobaczymy na to nagle Karola jako to 800. Tak, to było rzeczywiście grubo. Ale oczywiście widzimy się za tydzień na żywo, w środę kultowe horrory, jutro, jeżeli się nic nie zmieni, a mam nadzieję, że będzie wszystko w porządeczku, wjeżdża Obcy Romulus. Mam nadzieję, że długa rozmowa, bo o filmie mam dużo, panie i panowie, do powiedzenia. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wszystkie łapy w górę, za wszystkie serducha, bo w zależności od tego, na której platformie to oglądacie, wiadomo, Facebook, YouTube, Twitch, LinkedIn, a także Instagram jest mi niezmiernie